Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie The London Case. Moi drodzy, w dalszym ciągu znajdujemy się na statku. W poprzednim odcinku przesłuchaliśmy sobie kilka osób i zebraliśmy kilka dowodów, ale wciąż to jest za mało. Spójrzmy na nasze zadania. Przeszukaj statek, sprawdź odciski palców. Mamy puderniczkę w ekwipunku, więc myślę, że w pierwszej kolejności tym się zajmiemy. Spójrzmy ponownie na drzwi, mogę coś tutaj użyć. W świetle widać fragment odcisku palca, nie mam za sobą odpowiednich narzędzi. Mamy, ale musimy otworzyć nasz ekwipunek. Tylko w jaki sposób miałem to użyć? Z tak delikatnym pudrem trzeba uważać. Być może puderniczka, którą znalazłem tu, się do czegoś przyda. Niektórzy powiedzieliby, że to dosyć prymitywny sposób zdejmowania odcisków, a moim zdaniem jest genialny. Magnifique! A fingerprint. Now to determine who it belongs to. You found one, detective? Oh, how exciting! I suppose you'll want to take mine. To rule me out, I mean. Być może. Moi drodzy, nagrywam ten odcinek o godzinie 10. Wróciłem do domu bardzo późno, bo było przed godziną 1. Szedłem spać o godzinie wpół do 4. Jestem totalnie zmęczony, ale mam nadzieję, że jakoś tutaj ogram tą gierkę i nie będę się zbyt mocno jąkał. Aczkolwiek tak mnie oczy bolą i szczypią, jestem mega śpiący. Być może puderniczka, którą znalazłem, do czegoś się przyda. Niektórzy powiedzieliby, że to dość prymitywny sposób zdejmowania odcisków, a moim zdaniem jest genialny. Brak jakichkolwiek odcisków palców na tarczy, być może mam do czynienia z zawodowym złodziejem. O, nie ma tutaj odcisków. Dobra, w takim razie zobaczmy, gdzie byśmy mogli jeszcze użyć naszej puderniczki. Tu widzę, że elementy nie są interaktywne. I na lustrze tego użyć nie mogę. Spróbujmy porozmawiać z Anastazją. You could ask me anything. Czy mógłbym prosić o odcisk pani palca? Am I to be used as your guinea pig? I would not dare compare you to a guinea pig. Would you be so kind? The answer is yes, of course. Dobra, mamy odcisk palca, znaczy będziemy zbierać, tak? Jak zamierza pan pobrać od nas odciski palców i porównać je? Zaproszenie na galę należące do Florence. Oficjalne zaproszenie z jednej strony, puste z drugiej. Makijaż pozostaje dla mnie zagadką, ale sądząc po wyczuciu mody przez Mademoiselle Ferguard, musi być bardzo popularny odcień. Z tak delikatnym pudrem trzeba uważać. Coś jest nie tak? No dalej, skup się. Czyżbym miał użyć tuszu do rzęs i zaproszenia? No bo w sumie muszę zebrać 2 dowody, nie? Złodziej dokładnie wiedział, jak ukryć swoją tożsamość. Muszę teraz pobrać odciski palców od pozostałych. Mając odciski Mademoiselle Ferguard, będę mógł porównać je z tymi, które mogą należeć do naszego złodzieja. W następnej kolejności pobiorę odciski palców Monsieur Hastingsa i Monsieur Allarda. Jedyny odcisk palca, który jest na drzwiach, pozostawia Mademoiselle Ferguard, wracając do swojej kabiny. Sprawca wciąż mi się wymyka. Musi być coś, czego nie brałem pod uwagę. Of course. Whatever you need. Wyjdź. Merci, mademoiselle. That is all for now. Brak nowych opcji dialogowych. Ale z tego co wiem, to mamy tutaj jeszcze bagaż. Być może z niego też będę mógł zdjąć odciski. Jednak nie. Wyjdźmy na zewnątrz. Potem dokonamy jakiejś głębszej analizy. Oui, monsieur. Nie mogę zdjąć z niego odcisków palców. I shall let you return to your duties. Ale z Hastingsa pewnie już będę mógł. Tylko muszę z nim porozmawiać. What can I do for you? Monsieur, nóż bagażowego. Czy mogę go zobaczyć?
Może z tego noża też będę mógł zdjąć odciski. Przybliż, oddal, wybierz. Ale to mamy już przeanalizowane. Odkrycia 3×3. O, mamy tak naprawdę wszystko już wykonane. Porozmawiaj z Anastazją, przeszukaj statek, sprawdź odciski palców. Czyżbym mógł dokonać finalnej dedukcji? Być może, mamy jedno połączenie. Brak odcisków palców na tarczy. Na klamce drzwi nie ma żadnych użytecznych odcisków palców. The answer was staring me in the face. Nie pozostały żadne użyteczne odciski palców. Złodziej starał się zatrzeć ślady. Zatarte ślady. Nie pozostały żadne użyteczne odciski. Okej. Złodziej znał kod do sejfu. Czy włamano się do sejfu? Włamanie po pijanemu. Nie pozostały żadne użyteczne odciski palców. Złodziej starał się zetrzeć ślady. Magnifique. Próba złodzieja, aby mnie oszukać i zetrzeć ślady, dowodzi tylko, że dokładnie wiedział, co robi. Mamy kolejne nowe połączenie. Złodziej znał kod do sejfu. Włamanie po pijanemu. Ale to z tym próbowaliśmy już połączyć. Próba złodzieja, aby mnie oszukać i zetrzeć ślady, dowodzi tylko, że dokładnie wiedział, co robi. Czyli być może znał kod do sejfu. This will not get me any... Nie, to mnie nie przybliży. Włamanie po pijanemu? Mogę potwierdzić, że bagażowy był tylko kozłem ofiarnym dla złodzieja. Nieregularne zadrapanie na zamku w drzwiach miały przekonać mnie, że to właśnie on stał za tą kradzieżą. Some would say a lucky guess. I would say a moment of genius. Moje początkowe podejrzenia, że bagażowy mógł być złodziejem, zaczyna się załamywać. Czy ktoś posunąłby się do wrobienia go? Okej. I must consider the suspects I have in front of me. Monsieur Hastings. He is keen to impress Mademoiselle Farquhar and claims that he was alone in his cabin working since. Mark Allard, the porter. Evidence suggests a rather amateur attempt to break into the safe, which in his intoxicated state would make sense. But it was just a ruse. The safe was opened quite masterfully, leaving only signs of a poorly attempted break-in. Mademoiselle Babagnan, a new friend to Mademoiselle Farquhar, who appeared at a most convenient time. I cannot see a motive besides the obvious value of the cigarette case, but Mademoiselle Farquhar has made it quite clear the value is of a sentimental nature. Perhaps the best thing for me would be to return to my cabin to think. I fear my legs and perhaps even my evening meal will not last much longer amidst these waves. Perhaps... Ah, detective. How goes the investigation? A good detective, better yet, a great detective, will find motive, means, and opportunity. She found it! Miss Babagnan found it! Oh, thank heavens! I was on my way to speak with the captain when I saw something shining underneath one of those pipes. Strange that it was not spotted earlier by any one of us while on the ship's deck. Maybe the thief was scared and dumped it for fear of being caught red-handed. Miss Babagnan, Anastasia, you've saved the day. I can't thank you enough. And you, of course, detective. I find Mademoiselle Babagnan's explanation of finding the cigarette case rather coincidental. But without any definitive proof, I cannot suggest anything otherwise. The cigarette case has been returned and the coast is in sight, which is... although there still remains a part of me that craves the truth. I suppose you can chalk that up as a victory. A victory for Mademoiselle Farquhar, but not in the eyes of the law. Well, if anyone asks, I'll confirm what a splendid job you did. Very kind, monsieur. While we are on the matter of truth, Monsieur Arthur Hastings,
You are here to oversee the transportation of the penitent Magdalene painting, are you not? How on earth? You are aware of my employment, but not of my true identity. Detective Hercule Poirot. Wait, are you the official that I was supposed to have met on board? Oui, monsieur. Please accept my apologies for keeping my true identity hidden, but I had to be sure your involvement with the theft was purely coincidental. When it comes to the nature of our work, trust must be earned. A little unorthodox, but I suppose I understand. So you can trust me now? It continues to grow. Well, we have a couple of weeks before the gala, so hopefully by then you'll trust me with your life. One can hope. I don't think I'll ever stop being amazed seeing such incredible pieces up close. One would certainly hope not. Obraz Pokutująca Magdalena. Odkrycia 0/4. Kontrast pomiędzy głęboką i żywą czerwienią włosów oraz delikatnością ust nadaje jej wyjątkowo kobiecy i delikatny wygląd. Jej pełne blasku oczy patrzą na coś w oddali. Może coś o włosach skomentujecie, co? Bliska perfekcji cera, taka jaką wcześniej podziwiałem. I jeszcze jeden dowód musimy odnaleźć. Ale zauważyłem, że kursor się robi większy, kiedy najedziemy na to. Czemu ona ma aureolkę? Pokutująca Magdalena. Na ramce niczego ciekawego nie ma, więc obstawiam, że musimy coś z jej wyglądem tutaj odkryć. Czy jest coś, co rzuca mi się w oczy?
Usta, policzki, oko. Może coś z nosem? Tak naprawdę nigdzie mi się tutaj kursor nie powiększa. O, tu coś mamy. Subtelna, a jednocześnie emanująca siłą aureola otaczająca głowę Marii. What do you gentlemen think of this particular piece? Can it really be? To a layman, perhaps? I'm afraid it's a complete fake. No. Such eloquent and delicate work. Very observant. But that doesn't make it authentic. You know, even Michelangelo himself was an art forger in his early career. See if you can spot the telltale sign of a forgery. Obraz. Odkrycia 0/3. Już widziałem, że coś mi się tutaj podświetla. Twarz młodej mademoiselle jest nieskazitelna. Spękanie na turbanie. Spękanie na sukni. The craquelure is inconsistent across the painting. Surely a sign of a cheap imitation. Very impressive, Detective. Unconvincing aging is one of the most common giveaways of a forgery, whether it be in the craquelure, the smells of chemicals used to artificially age the painting, pigments that haven't dulled with age. Sometimes it's as simple as the materials used just not existing at the time of painting. The trustees were quite excited by its arrival, but it didn't take me long to identify its faults. Quite the detective yourself, Mademoiselle Warbeck. Please, call me Evelyn. If there's one thing I've learned in the short time I've spent with the detective here, formalities and politeness are essential. They are a cornerstone of modern civilization and must be upheld. This city could benefit from more gentlemen like yourself. Now that the etiquette of our greetings has been decided, shall we finalize preparations? I was hoping you'd say that. The exhibition area needs to be secured. I wonder if you would be able to lock the remaining doors for me? I'll lock the west wing door when I'm finished there. And if you could tie this ribbon around the handles of the main door for me, I'll leave it outside. If securing the exhibition room is what Mademoiselle Warbeck requires, that is what shall be done. Przypomina mi to troszeczkę Sherlocka Holmesa versus Arsène Lupin. Tam też doszło do kradzieży. I mam wrażenie, że to było to samo miejsce. Interakcja, ale my już to sobie zbadaliśmy, nie? Mamy 3 dowody na 3. Detective Poirot, have you ever seen something so beautiful? Monsieur Hastings, everything has beauty. It is only how the individual perceives it that defines just how beautiful. Yes, I suppose you're right. Oui. Mademoiselle Warbeck requested I prepare a ribbon over the main exhibition room door before the grand reveal. Once I have done that, the restoration room door shall be locked, and our work, for the moment at least, is complete. Nie ma problemu. Ogólnie możemy zobaczyć, jakie mamy zadania. Zamknij pracownię konserwatorską. Dobra. Podejdźmy zatem do drzwi, aczkolwiek jeszcze przy okazji będę się tutaj rozglądał. Jest kosz na śmieci. Niestety nie mogę do niego zajrzeć. Pracownia konserwatorska. Użyj. Klucz główny. Być może klucz główny do czegoś się przyda. Miss Warbeck did ask you to make it look pretty. One shall complete the task to the degree it is requested. Symmetry is the key, you see. Oh yes, I see.
Everything is now ready for the arrival of the guests. I assume you have the list of guests? I am afraid not. It would usually be an essential part of my preparation. In fact, it perturbs me that there is something I did not have time to prepare for. Would you like me to find Miss Warbeck? There may still be some time to check the list. Look, there's Miss Farquhar. With Miss Babinin. Seems that they became fast friends after the incident on the ship. Intriguing. Intriguing how? Speculation, monsieur. Nothing more. That head of yours is just constantly full of thoughts. Who's this? I have no idea. But she's sure to turn heads with such a fetching dress. I quite agree. And who is this dapper-looking gentleman? Mon Dieu. Wait a minute. Is that... Well, I never! Poirot, you devil! Forgive me. What are my manners? Detective Poirot. Zakaria Demir. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że z tym kolesiem mieliśmy do czynienia w poprzedniej części. Goodness, Monsieur Demir. Poirot is more than adequate for an old friend. He saves my family from near ruin, uncovers a murderous plan, and still has the modesty to not correct a buffoon like me. Allow me to introduce myself. Heavens, my manners appear to have been replaced by surprise and excitement. Forgive me. Monsieur Demir, this is Monsieur Arthur Hastings. You've got yourself a partner now. Well, any friend of Poirot's is surely a friend of mine. Monsieur Hastings has been kind enough to show me the sights of London. A more than adequate guide. I would take that. It's as often as a blue moon you see Poirot handing out approvals like that. And what is it you do, Mr. Demir? A previous field medic, Monsieur Demir now finds himself working for... With? Pardon. With his brother, doing most honorable charitable work all across London. Need I say more? Could everyone gather together for a photograph, please? Would you all move a bit closer together for me, please? I didn't realize we were going to be in the newspaper. Is that a problem? No, not at all. I just want the camera to get my best side. Okay, if everyone is ready. So, Poirot, what on earth are you doing here anyway? My orders were to see to the safe travel of the centerpiece of the exhibition, the penitent Magdalene. Monsieur Hastings here travels with me, covering any administrations and insurance requirements. Art protection? That's a bit beneath the great Hercule Poirot, isn't it? Especially protecting it from this lot. Perhaps you would be so kind as to introduce us. Where's the fun in that? We have to make sure those... What's it you call them again? You are referring to my little grays. Little grey cells, yes? That's it. I've been playing a little game. I've been trying to find a painting to match each of the guests. At least the ones I'm acquainted with. I wondered, Poirot, do you think you can ascertain which paintings match which guests? I can give you a little info, but you'll need to make your own inquiries. Proszę opowiedzieć mi o kobiecie w złotej sukni. Miss Irene Courtsmith. She's one you'll want to keep your eye on in the future art scene. Born and raised on a rather affluent estate, she turned her back on her parents in her teens to start a new life in London as an artist. Mademoiselle Farquhar, już poznaliśmy. She's a very nice young lady. Ah, really? Interested, are we? I was only making a comment on her nature, nothing untoward, I can assure you. Proszę opowiedzieć mi o biskupie. Or as we are all meant to refer to him as, the Honorable Reverend Horace Mountjoy. He's a man of the church. I'm not sure what else there is to say. If you're wanting to keep the lectures to a minimum, I'd avoid admitting to anything that could even be considered a sin.
Proszę coś powiedzieć o tym eleganckim dżentelmenie. Mortimer Aylesworth. If you've not heard of him, I'd get familiar with the name. Eton and Cambridge educated, he followed in his father's political footsteps and has already surpassed them. Proszę opowiedzieć mi o tej parze. Johan Christiansen and his glamorous wife Betty Allen. Betty Allen, the actress. The very same. They've been here in London for a few years, although she still plays down her boldness for British society, even with her recently taking a new role in the theatre. She did not take his name in marriage? Allen is her maiden name. Works as her stage name too. A lot snappier than Christiansen. And his employment? He's a partner for a private bank in London. He has told me what he actually does many times before, and many times I've forgotten. You will no doubt already know our host, Evelyn Warbeck. We have already made her acquaintance. Very pleasant, if not rather flustered by today's exhibition. That's everyone. Well, there's Mr. Hastings here. I'm sure we shall get to know each other better. Anastasia Babana. We met briefly while traversing the channel. Look at you, Poirot. Got a love interest of your own, huh? Monsieur Demire, must I remind you of why I am here? No. No need at all. I know you're strictly business. Let's see what you can do then. And come back to me when you know enough about the guests to solve my little mystery. Podziwiaj eksponaty, rozwiąż zagadki Zakaryi. Czyli co, będziemy musieli porównywać ludzi do obrazów, tak? Joanna Dark. Aha. Joanna Dark, prawdziwa przegrana, która przewodziła swojemu krajowi, głównie mężczyznom wojskowym. Everything seems to be running smoothly. You've done a sterling job. Everything except for the bishop and the other trustees, stooges. It was never going to be easy going up against them. All men of a certain age, not used to the idea of change. But they didn't get their way this time. And with my exhibit coming up, this place will finally have a showing they can be proud of, and the quality the museum deserves. Mademoiselle Court Smythe believes her upcoming exhibition will change the perspective of the trustees and the public. I get the feeling she enjoys the accolades and being the center of attention. Detective Poirot, you're looking much happier being on solid land. There was a moment when I thought that wretched sea would get the best of me. Well, I'm certainly glad it didn't. As am I. Please, do not allow me to disturb you, madame. Adieu. Czy ja będę mógł w ogóle z damami porozmawiać? Nie powinienem przeszkadzać paniom w rozmowie. Gentleman. Bardzo dobrze. Mamy tutaj Horacego. Ale widzę, że tu też mamy jakiś punkt interaktywny. Narcyz. Najwyraźniej podmiot ma nieracjonalne, wysokie poczucie własnej wartości. Beautiful, isn't it? Not like the modern tripe Miss Warbeck insists on bringing into the museum. I would hope one's choice of art would not affect one's chances for a better afterlife. Let's hope not, for her sake. Porozmawiajmy zatem z Horacym. Chyba powinienem pozwolić biskupowi najpierw dojść do siebie, cokolwiek tak go zdenerwowało. Czyli też z nim nie mogę porozmawiać. Hastings i Florence. Powinienem się oddalić. Czyżbym nie mógł tutaj z nikim porozmawiać? Mechaniczne talarium. Ogólnie takie mechanizmy są w Centrum Kopernika w Warszawie. Mechaniczny model Układu Słonecznego z planetami krążącymi wokół Słońca znajdującego się w centrum. Incredible, isn't it? And to think we are all located on that one small planet,
revolving around an all-encompassing star. To think of all the suffering. I give what I can to charity, but what this country needs is someone willing to put the poor first. Mamy tutaj Mortimera. Monsieur Aylesworth wygląda na pochłoniętego podziwianiem mechanicznego dzieła sztuki. Są też jakieś gablotki, które nie są interaktywne, ale widzę, że mamy tutaj jeszcze kilka rzeźb i obrazów, które pewnie będę mógł zbadać. Dlatego wszędzie się dokładnie rozejrzymy. Są jakieś drzwi, ale... no nie, przez nie przejść nie mogę. To jest dziwne, nie? Z tą maską na środku. Kogo my tutaj mamy? I'm well aware of where we are. I just want to make sure I'm looking my best for the photographs. And people call me the drama queen. Mamy tutaj Monsieur Christiansena i Madame Allen. To chyba nie jest dobry moment, aby im przeszkadzać. Dobry Samarytanin. Piękny obraz z przypowieści o dobrym Samarytaninie, który okazał miłosierdzie nieznanemu podróżnikowi, którego obnażono i pobito. Pszczoła robotnica. Pracowity mały owad, trudzący się dla dobra ula. Wygląda na to, że w północno-zachodniej części sali jest więcej obrazów, jeśli się nie mylę, na lewo od klatki schodowej. Tutaj mamy klatkę schodową. Sala wystawowa muzeum. Ale widzę, że jest zamknięta, tędy raczej nie wejdę. Zamknięte, być może istnieje alternatywna droga. No mówił coś tutaj, nie? Czyli obstawiam, że będzie gdzieś tu jakieś przejście, aczkolwiek dziki koń, tego jeszcze nie oglądaliśmy. Dziki koń powstrzymywany przez brytyjskiego żołnierza. Dzień sądu ostatecznego. Raczej starotestamentowe przedstawienie dnia sądu. It is a great pleasure to see you again, mademoiselle. I've been looking forward to us bumping into one another. Thank you again for your help. I must admit, I feel almost tormented that I was not able to uncover the identity of the thief. All that matters is that it was found. If you'll excuse me, I really should get on. This article isn't going to write itself. I moan, but it's my love. My obsession, you could say. How dare you! That might be something you say where you're from, but not here. Not to me. What a waste of champagne. I thought this was supposed to be a civilized event. Are you all right, mademoiselle? I hope you did not spill any champagne on your gown. Don't worry about me. It's only that wretched man that has got some cleaning up to do. His suit and his mouth, by the sounds of it. Do not allow this to ruin your day. I have no intention of allowing such a thing. In fact, we have business to discuss. It would be good to at least schedule a time that suits us both. Monsieur Christiansen and Madame Allen have returned. You are to be the focus of Mademoiselle Farquhar's article. Miss Court Smythe here is the next big name, and she has been kind enough to offer me an exclusive interview. Madame Allen has left via the exit, but Monsieur Christiansen has not gone with her. Do not allow me to interrupt your work. You've had more than enough time, detective. So, how did you get on? If one is to discover the truth, one must proceed using the correct methods and cannot be rushed. Monsieur Christiansen. Myślę, że wiem, który obraz dopasował pan do Monsieur Christiansena. Które dzieło przypisano Johannowi. Monsieur Christiansen to narcyz. Why might they be like this particular piece? Dlaczego Johann pasuje do tego dzieła? Żonaty z Betty Allen, Monsieur Christiansen i Madame Allen przybyli razem do Londynu jako nowożeńcy, aby rozpocząć nowe życie. Nawet przebywający w tak pięknym muzeum skupiał się na sobie.
That's right! Although I shouldn't be surprised. Anyone else? Mademoiselle Warbeck. Myślę, że wiem, który obraz dopasował pan do Mademoiselle Warbeck. Evelyn Lakshmi Warbeck, który dzieło przypisano Evelyn. Ona na pewno nie jest narcystyczna. Mademoiselle Warbeck to Joanna d'Arc. Why might they be like this particular piece? Dlaczego Evelyn pasuje do tego dzieła? Czarny koń kuratorka. Jej stanowisko obejmuje codzienne prawdziwe muzeum. Jest także zaangażowana w renowację wielu dzieł. Staje przeciwko zdominowanemu przez mężczyzn zarządowi, ale wydaje się, że dobrze pasuje do swojego stanowiska. That's right! Although I shouldn't be surprised. Anyone else? Madame Betty Allen. Myślę, że wiem, który obraz dopasował pan do Madame Allen. Betty Allen, które dzieło przypisano Betty. Madame Allen to dziki koń. Why might they be like this particular piece? Dlaczego Betty pasuje do tego dzieła? Aktorka rozpoczęła karierę w filmie, a teraz ugruntowała swoją pozycję jako aktorka teatralna w Londynie. Umniejsza swoją osobowość dla brytyjskiego społeczeństwa. Jej wielka i hałaśliwa osobowość została nieco schowana ze względu na brytyjską opinię publiczną i ich społeczne poglądy. That's right! Although I shouldn't be surprised. Anyone else? Mademoiselle Farquhar. Myślę, że wiem, który obraz dopasował pan do Mademoiselle Farquhar, które dzieło przypisano Florence. Mademoiselle Farquhar to pszczoła robotnica. Why might they be like this particular piece? Dlaczego Florence pasuje do tego dzieła? Mademoiselle Farquhar wcześniej wspomniała o swojej matce, ale mówiła o niej w czasie przeszłym. Mademoiselle Farquhar otrzymała oficjalne zaproszenie na galę otwarcia w Londynie. Ciężko pracująca. That's right! Although I shouldn't be surprised. Anyone else? Monsieur Ellsworth. Myślę, że wiem, który obraz dopasował man do Monsieur Ellswortha, które dzieło przypisano Mortimerowi. Mechaniczny telarium, Joanna d'Arc, pszczoła robotnica, narcyz, dziki koń, dzień sądu ostatecznego, dobry Samarytanin. Monsieur Ellsworth to dobry Samarytanin. Why might they be like this particular piece? Co my tutaj mamy? Pasjonat działalności charytatywnej. Szybko zajął się kwestią dzieci i ich edukacji, zwłaszcza tych żyjących w nędzy. Wydaje się, że idący w ślady ojca, Monsieur Ellsworth wyrobił sobie solidną reputację. That's right! Although I shouldn't be surprised. Anyone else? Chyba jedna osoba mi tylko została. A nie, mamy dwie. Biskup Mountjoy. Myślę, że wiem, który obraz dopasował pan do biskupa Mountjoya, które dzieło przypisano biskupowi. Monsieur Mountjoy to dzień sądu ostatecznego. Why might they be like this particular piece? Dlaczego biskup pasuje do tego dzieła? Biskup Mountjoy szybko wydaje osądy, są one dość potępiające. Jego zajęcie to jego życie, które traktuje niezwykle poważnie. That's right! Although I shouldn't be surprised. Anyone else? Mademoiselle Court Smith. Myślę, że wiem, który obraz dopasował pan do Mademoiselle Court Smith. Tak naprawdę nie pozostało mi tutaj wiele opcji do wyboru. Obstawiam, że... dziki koń. Które dzieło przypisano Irene. Mechaniczne talarium. Mademoiselle Court Smith to mechaniczne talarium. Why might they be like this particular piece? Dlaczego Irene pasuje do tego dzieła? Młoda artystka, która ma mieć własną wystawę w muzeum.
Odnoszę wrażenie, że Mademoiselle Kortsmith lubi być tematem rozmów salonowych. That's right. Although I shouldn't be surprised. That's everyone. Well done. I should have known it'd be no challenge for you. I have faced many a more demanding challenge, but few quite so enjoyable. Znowu ktoś krzyczał w tle. Hi, is he okay? I think something's wrong with him. I think he's having a heart attack. He seems stable. Now's the time to get him to the infirmary. Oh, there's no need for that. I'm feeling much better already. Wouldn't it be best to telephone for a real doctor? Monsieur Demire was a field medic. What more of a professional is required? A field medic? Really? A field medic that has seen people in a lot worse states, who didn't have the luxury of a proper hospital. Oh, I didn't mean to offend. I'm sorry. If I am being carted off, the unveiling must go on. I will not have this silly old man ruining the gala for everyone. You drive a hard bargain, Monsieur Aylesworth. I'd just like to say a few words. I'm sure you would. Thank you all for coming. Here at the Royal Edward Gallery, we are proud to present such wonderful works by some truly fantastic artists. And with much negotiation and pleading, we have been able to secure a most fabulous and individual piece. Standing here with you, unveiling today's centerpiece, the Penitent Magdalene, really is a special moment for both this museum and me personally. So, without further ado... Oh my. Am I missing something here? Things just got interesting. It was... It should be... Is this some kind of joke? Evelyn, what's going on here? Oh, trust you to have no idea. You've really done it this time, girl. She's done nothing. It's not her fault. By the grace of God, it's somebody's fault. I am quite sure Mademoiselle Warbeck is as surprised as us all. S'il vous plaît, everyone. Remain where you are. Please do not touch a thing. Monsieur Hastings, you saw me lock the door to the restoration room, oui? Of course, I was by your side. I'm going to be in a lot of trouble for this. You are not responsible for the painting's disappearance. But who is? Do not allow any of the guests to leave the main hall. And what are you going to do? What is required? One's job. So, I don't really know what to say. Monsieur Hastings, this theft may be a new and foreign concept to you. But to Detective Poirot, it is just another case waiting to be solved. What do we do then? We must get to work. If we can ascertain the thief's point of entry and exit, this may all be resolved momentarily. Odblokowano nową mapę umysłu, dowody z galerii. Powinienem zbadać przestrzeń wystawienniczą i określić możliwe punkty wyjścia. Sala wystawowa muzeum. Okej, mamy rozdział drugi, ale moi drodzy, co tutaj się będzie działo, dowiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!